Właśnie przylecieliśmy. To zobacz. Chwileczka. To nie jest lotnisko w Krakowie. To nie jest Polska. Gdzie my jesteśmy? Nie Kraków, nie Polska. Witamy Was w stolicy Danii, czyli w Kopenhadze. Która jest jednym z najszczęśliwszych miast na świecie. To zaczynamy. Następnie z lotniska pojechaliśmy taksówką do centrum miasta. Dojechaliśmy już do naszego hotelu, a teraz idziemy na miasto. Oto New Carlsberg Leptote, czyli Muzeum Sztuki poświęcone kulturze starożytnej basenu Morza Śródziemnego oraz XIX-wiecznej sztuce francuskiej i duńskiej. Miejsce to zostało założone w 1882 roku przez znanego duńskiego browarnika, kolekcjonera i mecenasa sztuki Karla Jakobsena jako dar dla społeczeństwa. a w tym pomieszczeniu znajdują się różne starożytne rzeźby. Za mną możecie zobaczyć rzeźbę księcia z pieskiem. Rzeźba ta została wykonana z brązu. Widzowie, to jest chyba jedno z ładniejszych sklepików, jakie widziałem w muzeum. Poza częścią muzealną jest tu również takie ala patio z bujną roślinnością i niesamowitą architekturą. A tutaj znajduje się sala z różnymi posągami, na przykład greckimi bogami i boginiami. Ta rzeźba za mną przypomina mi dwie osoby. Mojego dziadka siedzącego na fotelu albo też Zeusa siedzącego na tronie, ale na Olimpie. Jesteśmy w ogrodach Tivoli, położony w centrum Kopenhagi, park rozrywki i ogród został otwarty w 1843 roku. I dlatego jest to drugi najstarszy park rozrywki na świecie. Na samym wstępie pooglądaliśmy przedstawienie, które teraz widzicie na ekranie. Teraz jestem z moim, powiedzmy, wujko-kuzynem, Bartkiem, i mam dla ciebie, Bartek, wyzwanie. Zagrasz ze mną w orzeł czy reszkę? Pewnie. Orzeł to jest, że jedziesz na jednej z tych ekstremalnych rzeczy, a reszka, że nie jedziesz. Zgadzasz się, podejmujesz się tego wyzwania? Nie wiem, ale mi dałeś teraz. Orzeł czy reszka? Tak. A orzeł to jadę? Orzeł to... Nie, reszka to jedziesz, orzeł to nie jedziesz. Dobra. Orzeł nie jadę. No nie, upiekło mu się tym razem, ale widzowie, następnym razem mam nadzieję, że Że się nie uda. że uda mi się go podejść w inny sposób. Widzieliście może kiedyś taki posąg klauna? Bo ja nie. Witam się z wami w kolejnym dniu i dzisiaj idziemy zwiedzać kolejne ciekawe atrakcje. Ratusz w Kopenhadze, który znajduje się za naszymi plecami, to budynek z bogato zdobioną fasadą. I światowym zegarem skonstruowanym przez Jensa Olsena.
Właśnie przyszliśmy do jednej z najdłuższych deptachów w Europie, a mowa tu o słynnej ulicy Stroger, która liczy około 1,1 kilometra. Przyszliśmy do centrum Kopenhagi. Dookoła nas widać niesamowitą architekturę i przepiękny park, do którego właśnie zmierzamy. W końcu dotarliśmy do Nyhavn. Znajduje się tutaj port ciągnący się wzdłuż dwóch uliczek z kolorowymi domkami. Jest tutaj cudna atmosfera. Można usiąść, zjeść, napić się. No jedynie pogoda jest różnorodna, bo raz wieje, a raz słońce, to nie wiadomo jak się ubrać. Zobaczcie sami jak tu przepięknie. Stąd można również wypłynąć na rejs po kanałach. Kolejną atrakcją jest The Royal Library, czyli biblioteka wystawiająca przedmioty ze swoich zbiorów, nazywana czarnym diamentem. Ze względu na nowoczesną architekturę. The Round Tower, do której przyszliśmy w drugiej połowie dnia, to XVII-wieczna wieża Ja nie mogę. Adaś, kontynuuj. To XVII-wieczna wieża z obserwatorium, planetarium. Salą bankietową i spiralnym podejściem zamiast schodów. No i widzowie, znowu się okazuje, że na internecie pisało, że są tutaj dogodnienia w tej wieży, ale wchodzimy, podobno są strome jeszcze schody tam. No i co, no i nie wchodzimy. Jedynie nasza mama tam weszła, no. I teraz możecie zobaczyć niektóre ujęcia z tego miejsca. Przy samej wieży znajduje się Trinitas Kirke. A tak prezentuje się panorama całego miasta. Ładnie, co nie? Słuchajcie widzowie, tutaj też są bardzo podobne domki, które są w porcie przy Nyhavn. Zobaczcie sami, takie kolorowe. Chłodnym wieczorkiem można przyjść do parku, usiąść na drewnianych schodkach i w ciszy popatrzeć na piękno natury. Kolejnego dnia z samego rana zrobiła się brzydka pogoda. Zaczął padać deszcz, więc dopiero po południu poszliśmy zwiedzać kolejne zakątki Kopenhagi. Dzisiaj mamy już przedostatni dzień naszej duńskiej wyprawy i przed chwilą przyszliśmy do Rosenborg Slot. Czyli do dawnej rezydencji podmiejskiej królów Danii. Natomiast teraz jest to muzeum poświęcone duńskim monarchom z dynastii Oldenburgów. Natomiast po drugiej stronie znajduje się przepiękny ogród królewski. Za nami możecie zobaczyć kościół marmorowy, a mianowicie Friedrichskirche. Co ciekawe, jest to XVIII-wieczny kościół luterański. Z największą kopułą w Skandynawii oraz pomnikiem Kierkegaarda. Jesteśmy przy Amalienborg, czyli przy oficjalnej rezydencji duńskich monarchów i duńskiej rodziny królewskiej w Kopenhadze od 1794 roku. Rezydencja ta określana jest również jako zimowy pałac królewski
ponieważ zwykle jest wykorzystywana przez duńskich monarchów w miesiącach zimowych. Oto słynna brązowa rzeźba autorstwa Edwarda Eriksena. Przedstawiająca małą syrenkę z baśni Hansa Christiana Andersena. Choć powiem wam szczerze, widzowie, ta syrenka zamiast ogona ma nogi, więc jest trochę taka oszukiwana. W ostatnim dniu przyszliśmy do National Museum of Denmark. Jest to największe w Danii muzeum historii kultury, obejmujące zarówno historię duńskich, jak i obcych kultur. W tym muzeum znajdują się różne eksponaty z całego świata, od Grenlandii po Amerykę Południową. Ale dziwne mieli kiedyś te buty, co nie? Oto ubrania Inuitów, czyli mieszkańców północnej Grenlandii. Witam Was w egipskim świecie faraonów. Przed chwilą przyjechaliśmy już na lotnisko w Kopenhadze. Niestety to już koniec tej podróży i już tak na serio będziemy się z Wami żegnać. Więc jeżeli Wam się spodobały wszystkie te filmiki, to zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych takich materiałów. To co? Do zobaczenia w następnych takich odcinkach. Pa, pa!